Ok, przechodzimy już wtedy do tematu pracy takiej praktycznej na urządzeniu, ale to co powiedziałem, przejdę jeszcze pytania. Czy można się po takiej sesji gorzej czuć? Słuchajcie, różne są reakcje ludzi. Generalnie system QX jest skonstruowany bardzo czule, jest miękkim systemem i przy pewnych szkoleniach, takich za utrzymaniu złotych reguł pracy, my szkolimy solidnego rzemiosła. I nie można jakby bardzo obciążać też organizmu pierwszą terapią, czy też celować na przykład, wiele osób w Polsce jest tak popularne zabijanie patogenów, że nie patrzy się na niestety ciężkie efekty uboczne. Czyli jak ja zabijam patogeny, no to je rozrywam. One praktycznie rzecz biorąc wybuchają, wywalają te swoje i te wszystkie odpady, toksyny, grzyby zawierają w sobie bardzo dużo metali ciężkich i praktycznie rzecz biorąc one wpadają w nasz system i organizm może być od razu maksymalnie zatoksyczniony. Z reguły osoby takie, które też mają problemy z patogenami, są bardzo zatoksycznione, czyli na toksyny wpakuje im toksynę i wtedy zaczyna się duży problem. Słuchajcie, mieliśmy nawet taki przypadek u nas kupiła mama i z synem, młody chłopak, jeszcze student i był nagrzany na patogeny. Myśmy mówili, nie rób patogenów, rób terapie ogólne, główne, które tutaj pokażemy, przygotuj organizm. Nie, jestem młody, silny, dam sobie radę. Za miesiąc kolejny moduł szkoleniowy przyjeżdża i mówi, wiesz, mieliście rację, wylądowałem w szpitalu. 3 dni tłukł patogeny, a że był młody i zdrowy, to system to wytrzymywał, ale to doprowadziło do takiego zatoksycznienia, że prawie stracił przytomność, trzeba było karetkę wzywać. Czyli można się czuć gorzej, niestety, i to musimy troszeczkę uwzględniać. Z reguły czujemy się lepiej. Ja na przykład często mam, w zależności od rodzaju terapii, jak wybiorę terapię dodające energii, mam natychmiast poprawę u siebie, u swoich klientów, tak? Czyli dostałem energii, zostałem doładowany, lepiej śpię, mam w ogóle power, nie? To już tutaj kopa energetycznego, ale jak prowadzę już terapię, takie bardziej przyciskam, to najczęściej 2 dni jeszcze jest troszeczkę słabiej, ale potem idzie do góry. Dodam też, że słuchajcie, jeżeli się pracuje i robi takie badania, zabiegi na QX-ach, nie robimy badań krwi i w ogóle innych tarczycówek, innych USG co najmniej tydzień, a najlepiej 2 tygodnie od momentu zabiegu, bo wychodzą dobre wyniki. Lekarze głupieją, co się dzieje. Ewidentnie jest, ale teraz nie ma, a później znowu jest. No i to nie wiadomo, co się wydarza. Czy przeciwwskazaniem do badania są rozrusznik serca, implanty zębowe albo mosty porcelanowe na metalu? Słuchajcie, 3 bezwzględne takie, od których cały rynek biorezonansowy, biofeedbackowy umywa ręce. To jest ciąża, epilepsja i rozrusznik serca. 3 rzeczy. Każdy producent zdejmuje z siebie taką odpowiedzialność. I moim zdaniem, i też co wiem ze szkoleń i co słyszałem, jest to na wyrost. Ale formalnie, gdy cokolwiek się stanie, ty odpowiadasz jako osoba prowadząca. Czyli nie jest to ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o implanty zębowe czy mosty porcelanowe, one nie są przeciwwskazaniem, ba wręcz odwrotnie, jak my mamy takie rzeczy, mamy problemy, to mam tutaj programy typowo dentystyczne i na bardzo wysokim poziomie. Dodam też, że naszymi też klientami są lekarze dentyści. Notabene też stali się moimi też lekarzami dentystami. Przy okazji korzystam z ich usług i praktycznie rzecz biorąc jest to wskazane używać. Bym powiedział tak, jest to wskazane używać, żeby zneutralizować tematy działania. Jak mi został wstawiony implant, to słuchajcie, już po 2 tygodniach od wstawienia miałem stres tytanu. Natychmiast. I tylko dzięki temu urządzeniowi mogłem go neutralizować i on się przyjął i nie miałem odrzuconego implantu, tylko on się przyjął. Ten stres jest, on nadal występuje, ale już nie w takiej wielkości, tak? Jak z tacą rezonansową, która była z Kion? Te pytania, słuchajcie, są tutaj też dość istotne. Tu
pokażę jeszcze raz na tej mojej. W QX-ie S mam taką tacę. To jest taca testowa, taca, bo to następne pytanie jest, do czego służy taka taca. Słuchajcie, ta taca służy ma kilka funkcji. Jedna z takich funkcji bardzo ważnych to jest tworzenie remediów. Czyli ja mogę stworzyć, na przykład to jest buteleczka z alkoholem i postawić na tej tacy testowej buteleczkę z alkoholem i wprowadzić energowibrację tego remedium do tego alkoholu. I dzięki temu ja mogę tworzyć natychmiast dla każdego mojego klienta w bardzo prosty sposób. To zajmuje około 2 minut. Mam stworzony energetyczny duplikat każdego jednego dowolnego remedium, homeopatyku, leku i mogę wgrywać. Czyli to jest jedna z funkcji, czyli mogę wgrać. Inna funkcja taka bardzo to jest tworzenie odwróconych wibracji. Załóżmy, mam katar, przychodzi do mnie klient, ma katar, wysmarka się w chusteczkę, ja tą chusteczkę kładę na tą tacę i ściągam tą energoinformację do systemu, system tworzy fale odwrócone i wysyła do klienta. I w ten sposób możemy odwracać katar, alergię i wiele innych rzeczy, tak? Czyli cokolwiek. Przyniesie klient na przykład, mam problem, słuchajcie, z tą czekoladą, z tym papierosem, z taką substancją. Zostałem zatruty taką szczepionką i przyniesie mi tą szczepionkę, to ja mogę ściągnąć jej energoinformację i ją próbować wyprowadzić z organizmu. Nie działa to, słuchajcie, na zasadzie czarodziejskiej różdżki, że puf i raz i zrobione i na pewno w jednej terapii się to odwróci. Słuchajcie, wymaga często to kilku terapii, tak? Ale bardzo często są też takie spektakularne sukcesy, że wystarczyło jeden raz solidnie nad tym popracować i udało się to odwrócić, tak? Czyli mamy dwie funkcje, ściągania informacji i ładowania informacji. Ja często na przykład też, jak klient jest u mnie, to mogę postawić kubek z wodą, z herbatą, z czymkolwiek i tą butelkę czy ten pojemnik wprowadzać energowibrację zabiegów. I mogę klienta wypuścić do domu z butelką wody naenergetyzowaną, czy ja dodaję wtedy soli troszeczkę, żeby dłużej przytrzymało energowibrację, tak? Lub kilka kropelek alkoholu, żeby to zatrzymało energoinformację, bo woda bardzo szybko przyjmuje, ale bardzo szybko też traci energoinformację. Także to jest działanie w takie dwie strony i również, słuchajcie, możemy na to kłaść biżuterię, kamienie i tak dalej, olejki eteryczne. To jest już nasza też fantazja w pewnym momencie, ale ma to bardzo szerokie zastosowanie. Kolejne pytanie. Do czego służy płytka? Jaki jest maksymalny czas pracy urządzenia na dzień? Słuchajcie, to jest tutaj też temat taki bardzo prosty. Nie powinniśmy za długo robić. Tak jak widzicie, ja na przykład mamie robiłem sesje nocne od 8 do 8 rano, tak? Czyli od 8 wieczorem 12 godzin. Mogę puścić na jeden dzień, ale słuchajcie, raz zapomniałem na przykład, mamie też akurat taki przykład i zostawiłem urządzenie. Akurat miałem puszczone trawienie i dzwonię do mamy i dzień przeleciało. Akurat nie miałem klienta i zupełnie zapomniałem o tym, a urządzenie tam obok stało. I dzwonię następnego dnia do mamy, jak się ma, czułem, a Mariusz, czuję się super, ale wiesz, no coś tego. A ja mówię, co się dzieje? A mama mówi, no wiesz, trawienne tematy. Ja mówię, bo ja mamie robiłem trawienne programy, a biegunkę dostała mama. No i po prostu, no to jest też niełatwe, słuchajcie. Także tak to się wydarza. Także nie powinniśmy przesadzać. Reakcja fizjologiczna jest, słuchajcie, 7 dni na każdy impuls. Nie ma akcji bez reakcji. Idzie akcja, jest reakcja, tak? Akcja, reakcja, akcja, reakcja. Mniej więcej dlatego stąd taką złotą zasadą często terapeuci do nas mówią przyjdź za tydzień, bo to jest pełna odpowiedź fizjologiczna już organizmu, czyli odpowiedział na podjętą akcję i też się mówi nie mieszaj za wiele terapii naraz, bo dla organizmu będzie wysiłek i nie wiesz w którym momencie przegniesz tę dawkę energetyczną.
Ja z reguły stosuję terapię, słuchajcie, 2 do 3 godzin, jeżeli pracuję z klientem. Jeżeli jest też taka możliwość tak zwanego day spa z QX-em, czyli 5 godzin w sumie terapii, 2 godzinki terapii, godzina przerwy, 2 godziny terapii. Także tak można tu pracować, więcej na szkoleniach. Co oznacza program na niebowstąpienie? No słuchajcie, to jest temat już tutaj uzdrawiania duchowego i podnoszenia też wibracji naszej świadomości, podświadomości do wibracji nieba. Tak to w krótkim temacie można ująć. Czy jest rozrusznik, czekajcie, bo ja tu przewijam. Czy jest jakaś historia pomiarów pacjenta, żeby móc później 2 wyniki zestawić? Słuchajcie, trzeba robić. Niestety nie ma takich 1 do 1. My mierzymy 11 000 wyników. W prostszych urządzeniach są, że pokazują tu jest tyle, ale można porównać główne tendencje i również tworzyć tak zwane dla samego siebie raporty. I ja wiem, które, na przykład jak homotoksykologia, profile i tworzymy to i później pokazujemy, zobaczcie, tak te wyniki wyglądały i ten raport też tutaj mamy, widzicie, jest też taki tu na panelu tworzenie smart raportu i stary taki też raport, ja to później pokażę albo w kolejnych webinarach, jak to wygląda i to jest już naprawdę dosyć rozbudowane, fajnie można sobie działać. W jaki sposób działa leczenie na odległość? Potrzebuje Pan, nie wiem, krew pacjenta, zdjęcie, czy potrzebna jest pierwsza wizyta, żeby się zdiagnozować, a potem leczyć się na odległość? Proszę wybaczyć, że tak to brzmi, to jak szamaństwo, więc sama nie rozumiem, jak to działa. Słuchajcie, żebym ja Wam to mógł wytłumaczyć tak dokładnie, to powiem tak. Też nie jestem fizykiem kwantowym i ja znam to behawioralnie i trochę teorii. W środku jest antena nadawcza. Każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną energowibrację, która jest zawarta w jego imieniu, nazwisku, dacie urodzenia i miejsca urodzenia. Nie ma innego Jana Kowalskiego, urodzonego w Warszawie, tak, w dniu 15 lipca. Po prostu prawdopodobieństwo, żeby się taki urodził, jest tak małe, że nie przyjmuje się, żeby nie było. Dodatkowo można, słuchajcie, używać zdjęcia. Ja zawsze też, jest taki tutaj panel, zobaczcie, jest też funkcja pracy. Jeżeli tu wejdziemy w kalibrację, to jest cały taki... Czekajcie, ja muszę to zamknąć, żeby tak prawidłowo wjechać. I mamy możliwość tak zwanego B-Face'u. I tutaj wprowadzamy zdjęcie. Ja bardzo lubię pracować ze zdjęciem i zawsze od klienta na odległość, jak mam możliwość, proszę o zdjęcie twarzy i portretowej. I praktycznie rzecz biorąc, tu wprowadzamy zdjęcie. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jaką można zrobić, to są włosy, czy właśnie kropla krwi, czy paznokieć, który możemy położyć na tace testowe i to wzmacnia namiar poprzez już DNA człowieka, tym bardziej, że no tutaj mamy bardzo dobre terapie też na DNA i na chromosomy. I w ten sposób możemy odszukać w przestrzeni człowieka. W środku jest antena, która rozsyła i na daną wibrację szuka. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy, że to są telefony komórkowe, tak? Telefony komórkowe, jeden, drugi, trzeci telefon komórkowy. Każdy z nich pracuje na rezonansie magnetycznym, czyli biorezonansie, tylko że to jest urządzenie, to jest nie na biorezonansie, tylko na rezonansie. I jak idzie ten sygnał przez satelitę i z powrotem, położymy 20 telefonów komórkowych na siebie, zawdzięczy dokładnie ten jeden. I to jest jego niepowtarzalna wibracja. I my jako ludzie, czy nasze zwierzęta każdy ma taką niepowtarzalną. Tu jest wykorzystywany numer 1, hologram praktycznie urodzeniowy, ale można to wzmacniać. Ja to robiłem na początku, miałem kolekcję włosów od klientów, paznokci w kopertach,
ale później mnie życie samo postawiło przed sytuacjami nagłymi, że miałem pomagać na przykład mężowi mojej klientki, bo coś mu się złamało, coś się wydarzyło i potrzeba było, nie było zdjęcia, nie było żadnych materiałów poza datą urodzenia i nazwiskiem, miejscem i tak dalej. I miałem super efekty terapeutyczne i z czasem po prostu odpuściłem, mi wystarcza data urodzenia, miejsce i działamy. Czy oprogramowanie jest w języku polskim? No tak jak tu już widzicie, 90% jest w języku polskim. Dodatkowo w oprogramowaniu już Omnisa tutaj z QX-em dostaliśmy od producenta możliwość poprawiania tego i wiele rzeczy zaczynamy poprawiać. To wszystko, co było kiedyś przetłumaczone nie przez nas i tak dalej, to tutaj ulega korekcie. Jak widzicie, jest tu po polsku, tak? Tu w tych tematach. Także nie ma z tym większego problemu i możemy sobie spokojnie działać, tak? Jaki jest statystyczny czas nauki na urządzenia, aby poprawnie diagnozować? Dużo mówi się o tym, że 3 dni szkolenia to niestety za mało, żeby mówić o... Tak, słuchajcie, ja mówię uczciwie o diagnozowaniu, do tego za chwilę dojdziemy i będę o tym opowiadał dalej i pokazywał Wam, ale pokażę Wam też proste ścieżki, jak to się robi. Z reguły my szkolimy w kilku modułach i jeżeli ktoś ma więcej wiedzy, szybciej to robi. Przyszli na przykład ludzie, którzy załóżmy naszymi klientami są też i lekarze, i topowi osteopaci, tak? I znani uzdrowiciele. Słuchajcie, czy też wieloletni praktycy. I oni przychodzą, dostają informacje, to jest tylko takie, że im się lampki w mózgu zapalają, pyk, 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 dziękuję, do widzenia, wiem. Natomiast jeżeli my nie mamy takiej wiedzy, takiej umiejętności, to musimy czasem to wydłużać i ilością terapii. Dzięki biofeedbackowi ta terapia przychodzą. Cykl szkoleniowy u nas z reguły trwa, słuchajcie, od 4 do 6 miesięcy. Te łącznie moduły, które są, to nie jest non-stop, to jest 9 dni i praktycznie rzecz biorąc podzielone na moduły tam 3 plus 3 plus 3 plus 1, czy 3 plus 2 plus 3 plus 1, no w taki sposób. Tak to wygląda. Także diagnozowanie, słuchajcie, jest taką rzeczą w tym systemie też nie do końca potrzebną. System to robi. Ja nie muszę po lekarsku zdiagnozować. Mi system pokaże. Ja zaraz do tego dojdę i będę o tym opowiadał. Kiedy klientka nie może być w ciąży, czy terapeuta w ciąży może obsługiwać urządzenia bez uszczerbku bądź zaproszenia dla siebie i dziecka. Słuchajcie, w oprogramowaniu jest panel skanuj dziecko w łonie matki. I resztę to, co Wam powiedziałem, jest oficjalne przeciwwskazanie, ale to, co też powiedziałem, słuchajcie, bardzo swobodnie do tego się podchodzi. Generalnie unika się pierwszych 3 miesięcy, to jest też taka bezpieczny temat. Terapeutki, które też znam tutaj, które mieliśmy w ciąży, pracują, rozwijają, dzieci zdrowe, one zdrowe, wszystko dobrze. Także oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i bierzemy to na własną odpowiedzialność. Czy jest prawdopodobieństwo, że 2 takie same osoby urodziły się w dużych miastach o tym samym imieniu i nazwisku? No, jest bardzo małe. Mówią, że jest mniejsza aniżeli linie papilarne, czyli 1 na miliard. Jeżeli się by takie coś zdarzyło, słuchajcie, to jest już naprawdę takie dywagowanie bardzo, bardzo wysubtelnione. Jeżeli dołożymy do tego zdjęcie, to co Wam powiedziałem, ja pracuję na co dzień, że jeżeli do mnie klient się zgłasza, proszę o zdjęcie, koniec. I to zdjęcie wprowadzam do systemu. I w ten sposób już nie mam tego problemu. Ok, kochani, odpowiedziałem na pytania, te, które były. Idziemy dalej już do praktyki. Troszeczkę pokazać Wam oprogramowanie, słuchajcie, i nie dam tutaj też takiego pełnego wglądu w to, co było. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze zamknę tą